Witam! Dzisiaj opowiem Wam o najlepszych królach średniowiecznej Europy, jacy zdarzyli się w ciągu tej tysiącletniej historii naszego kontynentu. Zacząłem od 20, później wycinałem tych, których uznałem niegodnych, żeby znaleźć się w top 10, aż w końcu stanąłem na 11, ponieważ tego jednego króla nie chciałem z tego 11 miejsca wyrzucić. Myślę, że warto o nim też wiedzieć. W ogóle duża część tych królów, o których dzisiaj będę opowiadał, to są władcy, o których większość z Was, mimo że jesteście fanami historii, prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście. A myślę, że warto znać chociaż trochę ich biografii, żeby wiedzieć, jak wspaniali władcy Europą w średniowieczu rządzili. I właśnie zaczynając od miejsca 11, mam tutaj na myśli Hakona IV Starego. No, człowiek miał przydomek stary, bo zmarł w wieku, który dzisiaj większość pewnie Was, moich widzów, uważa za początek dobrego życia, kiedy mamy wreszcie mniej obowiązków, wnuki na rękach i tak dalej. A on w wieku 59 lat zmarł i przez to ma przydomek stary, ale nie tylko dlatego, ponieważ on też rządził przez 43 lata, więc jak na średniowieczne warunki był to wiek, praktycznie epoka. XIII wiek, w którym właśnie Hakon IV rządził, to był złoty wiek Norwegii, do którego on się przyczynił. Jako nastolatek objął rządy. Jego kraj był przez poprzednie 100 lat praktycznie cały czas w jakiegoś rodzaju wojnie domowej. On był w stanie wreszcie tą wojnę domową uspokoić, no i rozpoczął ekspansję zewnętrzną. Kiedy Islandia zobaczyła, że w Norwegii wreszcie jest porządek i wreszcie ktoś ustanawia sprawiedliwe prawa i pilnuje porządku publicznego, przyłączyła się do Norwegii. Na Islandii, to jest niesamowite, ale na Islandii w XII wieku trwała prawie cały czas wojna domowa. Oni się tam tukli o te łowiska z fokami, nie wiem o co tam się mogli tłuc, o widok na wulkan. Te kilka tysięcy ludzi, którzy mieszkali na Islandii, byli ciągle w stanie wojny domowej w XII wieku. I w XIII również, aż właśnie przyszedł Hakon IV i zrobił porządek. To znaczy Islandczycy sami zobaczyli, że jest taki dobry władca Norwegii i sami zdecydowali się pójść pod jego skrzydło, a on łaskawie przyjął ich pod swoje panowanie. To samo zrobili mieszkańcy Grenlandii. Także wtedy, oczywiście taka nota, wtedy jeszcze Grenlandia była zamieszkała, to był koniec okresu ciepłego w średniowieczu, no i Grenlandia była ciągle przez kilka tysięcy Skandynawów zamieszkiwana. Doceniając jego wielkie osiągnięcia, legat papieski w 1247 roku przybył z samego Rzymu i koronował go na takiego prawilnego chrześcijańskiego króla. A kiedy 3 lata później, w 1250, w Rzeszy Niemieckiej zaczęło się wielkie bezkrólewie, nie byli w stanie wybrać sobie kolejnego władcy, to była część ludzi, którzy uważali, że to właśnie Hakona IV, króla norweskiego, należy zaprosić na tron Niemiec i w ten sposób byłoby wielkie germańskie państwo od Italii przez całe Niemcy po Norwegię, Islandię i Grenlandię. No ale Hakon ostatecznie królem niemieckim nie został i cesarzem rzymskim też nie. Mimo to zapisał się w pamięci Europy, a przede wszystkim Norwegów jako wspaniały władca, a Bergen było wspaniałym, kwitnącym miastem w jego czasach. Miejsce 10. Władysław Jagiełło. Zastanawiacie się, dlaczego Władysława Jagiełło umieszczam na miejscu 10? Czy był aż tak słabym władcą? Nie. Właśnie 10. miejsce pokazuje, że jest to bardzo wysoka pozycja, bo to jest 10 najlepszych władców średniowiecznej Europy. Jagiełło na wyższe miejsce moim zdaniem nie zasługuje, ponieważ konkurencję, o której Wam opowiem za chwilę, miał potężną w średniowieczu, ale 10. miejsce jak najbardziej mu się należy. Był to władca przede wszystkim niezwykle inteligentny. Potrafił świetnie operować dyplomacją, a militarnie działał tylko wtedy, kiedy była taka konieczność. To właściwie dzięki Jagielle Polska i Litwa dała radę wreszcie pokonać Zakon Krzyżacki.
Jego spryt, jego dyplomacja i jego charyzma spowodowały, że był w stanie zmobilizować tak ogromną armię, która pod Grunwaldem była w stanie zmielić Krzyżaków na mielonkę. No, nie będę na razie mówił o tych tutaj frykasach, które mam na stole, ale no, tak mi się przypomniało trochę. Chociaż tu mielonki nie ma akurat. Więc Jagiełło rządził przez 40 lat Polską bardzo stabilnie, bardzo dobrze. Powodziło się, kraj ekonomicznie się rozwijał, militarnie odnosił sukcesy. Dlatego uważam, że był wspaniałym władcą i spokojnie to 10. miejsce jemu się należy. Na miejscu 9 widzę Henryka II Plantageneta. I chociaż jest to bardzo mało znany król angielski, bo przyćmił go niesamowicie jego syn Ryszard Lwie Serce, to jednak właśnie wielkie eskapady i podboje Ryszarda były możliwe właśnie dzięki jego ojcu. To jest taki typowy przykład, kiedy ojciec buduje fortunę, gromadzi jakiś majątek, robi jakieś fundamenty, na których syn może dopiero kontynuować swoją wielką karierę i bez tego, tak samo jak mamy w przypadku Aleksandra Macedońskiego i Filipa, który zbudował podwaliny pod sukces Aleksandra, tak samo Ryszard Lwie Serce bez swojego wspaniałego ojca nie byłby w stanie być taką mityczną i legendarną w ogóle postacią średniowiecznej Europy. Herosem, który z mieczem w ręku na koniu ruszał na niewiernych w Ziemi Świętej i nie tylko. Henryk Plantagenet zrobił podwaliny w Anglii pod common law, czyli usystematyzował system prawny, który dał Anglii niesamowity rozwój ekonomiczny, ponieważ ludzie zaczęli mieć oparcie w sądach. On bardzo usprawnił sądownictwo, wprowadził zaczątki ław przysięgłych i wprowadził też sąd wędrowny, czyli takich sędziów, którzy jeździli po kraju i sprawowali sądy tam, gdzie przyjechali, potem jechali dalej. To spowodowało, że nagle ci sędziowie, którzy zwykle umoczeni byli w lokalne układy i wydawali wyroki, skąd my to znamy, takie jak ich mocodawcy im kazali, teraz ci sędziowie byli bardzo niezależni. I jeździli, wydawali niezależne wyroki, jeździli dalej. Sądownictwo bardzo usprawniło życie publiczne w Anglii i to był wielki wkład w rozwój tego kraju. Dlatego właśnie Henryk II Plantagenet uważam, że był jednym z najlepszych królów średniowiecznej Europy. Na miejscu 8 mamy Ottona I Wielkiego, króla niemieckiego, a później cesarza rzymskiego i założyciela Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, chociaż tak dopiero to się później zaczęło nazywać, ale tak naprawdę przyjmujemy, że jego żywot stworzył początek I Rzeszy Niemieckiej. Ale wcale nie musiało tak być, ponieważ Otton miał bardzo trudny początek. Kiedy zdobył koronę niemiecką, Niemcy wcale nie były zunifikowanym krajem. Te landy niemieckie, te księstwa były bardzo samodzielne. Saksonia, Bawaria, Szwabia, Lotaryngia. Książęta lokalni czuli się praktycznie tak samo ważni jak król. Otton musiał sobie poradzić z tymi lokalnymi tarciami, a na to wszystko miał ciągłe najazdy Madziarów. Bo to jest czas, kiedy Węgrzy przez pół wieku terroryzowali praktycznie całą zachodnią Europę. Ich najazdy docierały aż do Hiszpanii, a Niemcy byli pierwsi na ich drodze i oni byli co roku praktycznie najeżdżani przez madziarskie hordy i to pustoszyło ich terytorium niesamowicie, dając też przy okazji Słowianom połapskim bardzo dużo wytchnienia. I Otton był wreszcie tym, który dał radę powstrzymać inwazję węgierską. Oczywiście mówię tutaj o słynnej bitwie nad rzeką Lech, 955 rok. Tutaj wreszcie Węgrzy doznali bardzo dotkliwą porażkę. Większość ich przywódców poległa w tej bitwie i potem epoka węgierskich najazdów na Niemcy kończy się. Zwycięstwo nad rzeką Lech dało też możliwość interwencji na Połabiu i tam w tym samym roku nad Raksą pokonał on Słowian połapskich i rozszerzył niemieckie wpływy na Połabiu. Także dwa wielkie zwycięstwa w 955 roku i one tak naprawdę otworzyły mu drogę do korony cesarskiej, którą zdobył
w 962. Czy dla nas taki odtąd pierwszy wielki to był dobry król? Oczywiście, że nie, bo to było wielkie zagrożenie dla słowiańszczyzny, ale dla Niemiec tak. To był wspaniały ich średniowieczny władca, stworzył podwaliny pod potęgę niemiecką, którą oni sobie później i tak rozsypali swoimi wewnętrznymi tarciami, chociażby tym wielkim bezkrólewiem, o którym wspomniałem na początku, w 1250 roku. W ogóle, tak przypominając sobie historię Niemiec, wy ciągle mi w komentarzach piszecie: Ziemowit, kiedy Ty zrobisz wreszcie tą trzecią część średniowiecznej historii Niemiec? No, zbieram się do tego, ale przy okazji teraz jeszcze ogłoszenie, skoro wchodzimy na tematy poboczne, to co ma być, to co będzie. Założyłem Patronite'a. Wreszcie wiele osób pisało, że chciałoby wspierać kanał na Patronite właśnie, że ta forma jest dla Was najbardziej wygodna, najbardziej godna zaufania i też przyjemna, więc jest Patronite Osady Słowiańskiej. Link znajduje się w opisie do tego filmu. Gorąco Was zapraszam. Jeśli widzisz ten film jako pierwszy, masz szansę zostać pierwszym patronem Osady Słowiańskiej na Patronite. Także 3, 2, 1, 0, start. A teraz przechodzimy do miejsca 7 i przenosimy się na Bałkany. Był taki władca, który nazywał się Stefan, ale miał bardzo brzydki przydomek, ponieważ jego przydomek to był Duszan. A Duszan dlatego, że prawdopodobnie udusił swojego ojca. Ale jak do tego doszło? No więc Serbia w XIV wieku była bardzo silna na Bałkanach i grała taką rolę hegemona. W 1330 roku pod Welbudżem wojska serbskie rozgromiły Bizantyjczyków i Bułgarów razem. I po tym wspaniałym zwycięstwie praktycznie wschodnie Bałkany leżały przed Serbami otworem. Ale serbski król stwierdził, że nie, że on nie będzie kontynuował podbojów, dogada się z Bizantyjczykami i z Bułgarami i na tym poprzestanie. Arystokracja serbska była niesamowicie niezadowolona z tego obrotu spraw, a na czele tej właśnie niezadowolonej arystokracji stanął młody Stefan. I on to po paru miesiącach zrobił spisek, który doprowadził do obalenia króla, wsadzenia go do więzienia, a w tym więzieniu król niedługo później zmarł, uduszony, jeżeli nie przez samego syna, to na pewno z powodu jego działań, więc ten przydomek Duszan jest jak najbardziej tutaj dobry. Natomiast od 1331 roku Stefan Duszan już teraz bez limitu w postaci jego ojca zaczyna swoją wielką politykę i rzeczywiście doprowadza Serbię do wielkości. Do wielkości, której nigdy wcześniej nie miała i której nigdy później w swojej historii nie osiągnęła. Korzystając z tego, że Imperium Bizantyjskie jest bardzo słabe i cały czas kąsane na wschodzie przez Turków, zajął Macedonię, Albanię, Epir, Tesalię i część Bułgarii. W 1346 roku w Skopie Stefan koronował się na cesarza i samowładcę Serbów i Greków. Chciał tym samym odtworzyć Imperium Bizantyjskie, ale pod własnym panowaniem, jako organizm, w którym to Słowianie, Serbowie będą grali pierwsze skrzypce. On chciał stworzyć takie niesamowite połączenie rzymskiego prawa, greckiego alfabetu i tradycji administracyjnej, słowiańskiego języka i do tego jeszcze chrześcijaństwo w obrządku wschodnim. Jego sukces nie byłby jednak też możliwy bez reform wewnętrznych. On to wprowadził kodeks prawny, który nazywany jest oczywiście kodeksem Duszana. Administrację w tym wielkim serbskim imperium starał się wzorować na administracji bizantyjskiej, a ponadto wreszcie zaczął korzystać ze złóż, które na tym terenie były i które od czasów rzymskich były bardzo często zarzucone. To znaczy wskrzesił on liczne kopalnie srebra i ołowiu, dzięki czemu jego skarbiec napełniał się żywą gotówką. A skoro mówimy o królach, no to oczywiście stół zastawiony jest królewsko. W najlepsze mięsiwa dostępne na polskim rynku. To są smaki Doliny Zielawy. Tutaj widzicie piękny, wędzony karczek. Tutaj mamy polędwicę wędzoną, boczek wędzony i do tego jeszcze ta kiełbasa swojska. Możecie też w Dolinie Zielawy zamówić sobie takie słoikowe potrawy typu kiełbaska pyszna i smalczyk, który bierzecie sobie w podróż i macie wspaniałą bombę kaloryczną, którą sobie smarujecie
świeży chlebek i to jest po prostu na zimowe wyprawy wspaniała rzecz. Bardzo Wam polecam. Link macie w opisie oczywiście do tego filmu. Tam możecie sobie kupić te wspaniałe wyroby z Doliny Zielawy, która znajduje się gdzie? Na Lubelszczyźnie. Lubelszczyzna, piękny, zielony, czysty ekologicznie obszar Polski, także te wyroby rzeczywiście dorastają do tego, skąd pochodzą. A Wy często krytykujecie mnie w komentarzach, że ja tak zajadam i mlaszczę na tych moich filmach, więc nie będę tego jadł. Obejdę się zapachem, robię to dla Was, chyba że się złamię. No ale na razie wróćmy do królów. Wróćmy do królów, bo mamy miejsce 6. Jan I Dobry. Królem był czego? Nie wiecie, nie pamiętacie właśnie. Królem Portugalii. Tak, był to nieślubny syn wcześniejszego króla i rządził jego brat, który był półbrat właściwie, który był z prawego łoża, Ferdynand. Lecz ten Ferdynand pod koniec XIV wieku niespodziewanie zmarł. I wtedy ten Jan, który jako bastard został mistrzem zakonu rycerskiego, to było maks, na co mógł liczyć jako potomek z nieprawego łoża, w tym momencie był jedynym potomkiem króla. Więc w obliczu wojny z Kastylią został wybrany na władcę Portugalii. Bo oczywiście Kastylia, widząc tak niesamowitą okazję, postanowiła dołączyć Portugalię do swoich ziem i gdyby to się stało, no to mielibyśmy jeden kraj na całym Półwyspie Iberyjskim. Tej Portugalii, która tam siedzi na zachodzie nad Atlantykiem, w ogóle by nie było. Ale właśnie Jan stanął do walki, wspierali go Anglicy i razem z angielskimi łucznikami i angielską kawalerią 2 razy w 1385 roku pokonał siły kastylijskie, wspierane też przez Francuzów i obronił niepodległość swojego kraju. Później poślubił Angielkę, Filipę i z tą Filipą miał istotne dzieci dla przyszłości Portugalii, ponieważ na przykład z połączenia tej krwi angielskiej i portugalskiej, czyli 2 morskie, żeglarskie narody, powstał Henryk Żeglarz. Człowiek, który dla przyszłości Portugalii był niesamowicie ważny, ale to właśnie Jan Dobry był jego ojcem i Jan Dobry, rządząc przez prawie 50 lat, zbudował podwaliny pod potęgę kolonialną Portugalii. To dzięki jego długim, stabilnym rządom, pierw odparciu Kastylijczyków, a później rozwoju ekonomicznemu, prawnemu i terytorialnemu kraju, Portugalia w XV wieku zaczęła wzrastać na potęgę kolonialną, a w XVI wieku, jak wiecie, Portugalia była od Brazylii po Afrykę i kończyła się gdzieś daleko w Azji. Więc to wszystko z małego państewka, które w 1385 roku o mały włos nie zostało podbite przez Kastylię. Miejsce 5. Nasz polski. Kazimierz Wielki. Kazimierz Wielki i nie Bolesław Chrobry, ponieważ uważam, że Bolesław Chrobry nie był dobrym królem dla Polski jako gospodarz. Był świetnym wodzem, był wspaniałym zdobywcą, ale jako gospodarz Kazimierz Wielki zdecydowanie lepszy. Kazimierz Wielki, który uzyskał Polskę w bardzo trudnej sytuacji. Początek rządów Kazimierza Wielkiego, 1333 rok. To są wielkie presje ze strony zarówno Czech rządzonych przez Jana Luksemburskiego, jak i z północy przez Krzyżaków. Te 2 kraje marzyły o rozbiorze Polski. Przecież Czesi na początku XIV wieku władali praktycznie całą Polską. Wacław był królem Polski. Więc to było bardzo realne. A Kazimierz swoją mądrością, dyplomacją i dużymi okupami tak naprawdę był w stanie temu zapobiec, ponieważ wiedział, że w tym momencie jest jeszcze za słaby, żeby militarnie oprzeć się zarówno wrogowi z południa, jak i wrogowi z północy. I jego 37 lat bardzo mądrych rządów doprowadziły do tego, że później Władysław Jagiełło właśnie mógł pokonać Krzyżaków pod Grunwaldem. Kazimierz Wielki wybudował około 50 zamków. To są ogromne inwestycje jak na tamte czasy. Nie było żadnego władcy, który nawet wybudowałby 20-30 zamków, a on wybudował 50. Co więcej, ufortyfikował, czyli opasał murami
27 miast, czyli stworzył fortecę z miast już istniejących. Ponadto udało mu się zająć wielkie obszary Rusi Halickiej, co bardzo wzmocniło Polskę, a zrobił to w dużej mierze dyplomatycznie, ponieważ dogadał się z Węgrami w tej sprawie i dzięki współpracy z Węgrami był w stanie tej ekspansji dokonać. Również z Litwą musiał bardzo dbać o relacje, ponieważ Litwa była potężnym krajem na wschodzie. Co prawda jego pierwsza litewska żona trochę ociepliła relacje polsko-litewskie. To już jego ojciec, Łokietek, widział, że Litwa jest kluczowym dla Polski partnerem, więc nakazał swojemu synowi poślubienie litewskiej księżniczki. Oczywiście ta litewska księżniczka, to Aldona swoją drogą, to było niezłe ziółko, no ale mniejsza z tym. Kazimierz Wielki dokonał bardzo dużo. Natomiast nie zostawił oczywiście męskiego potomka, za co wieszają na nim psy ludzie do dzisiaj. Ale słuchajcie, jedno proste wytłumaczenie. Czy się chłop starał? Tak, starał się. Miał chłop 4 żony, 6 córek z prawego łoża. 6 córek i żadnego syna. Wiecie, jaka jest szansa, żeby mieć 6 dzieci i ani jednego męskiego potomka? Ta szansa wynosi 3%. I właśnie taki pech, tak wielki pech miał Kazimierz Wielki, że nie udało mu się doczekać męskiego potomka. Doczekać, ponieważ on chciał, on dalej planował. On praktycznie rzecz biorąc zmarł tragicznie, ponieważ podczas polowania spadł z konia, miał poważną ranę nogi, nie dbał o siebie, bo był nieśmiertelnym królem Polski, no i później niestety zmarł z powodu tej rany tak naprawdę, a planował już płodzić kolejne dzieci, więc byłaby szansa, no to 7. czy 8. dziecko, no w końcu musiałoby się udać. Niestety nie udało się, no i dynastia Piastów na nim się skończyła. Bardzo to przykre, co nie zmienia faktu, że Kazimierz Wielki wielkim królem był. Miejsce 4. Człowiek, który uratował od upadku imperium, które było na prostej drodze, żeby się rozsypać. W 1071 roku pod Manzikert na wschodzie Azji Mniejszej Bizantyjczycy doznali sromotną porażkę z rąk Turków seldżuckich. I ta porażka zwiastowała, że Turcy w bardzo krótki sposób zajmą cały półwysep Azja Mniejsza, czyli dzisiejszą Turcję, i prawdopodobnie zdobędą też Konstantynopol. W Konstantynopolu była panika, był chaos i był kolejny słaby władca, Nicefor III. I w 1081 roku Aleksy z rodu Komnenów dokonuje zamachu stanu, obala cesarza i sam przejmuje władzę. Był on dobrym generałem, na którego spoglądali wszyscy jako tego, który może rzeczywiście uratować imperium. Ale przejął władzę w sytuacji bardzo trudnej. Na wschodzie, jak wspomniałem, cały czas Turcy napierali i zdobywali zamki bizantyjskie w Azji Mniejszej. Natomiast na zachodzie Robert Guiscard, ten wiking z Sycylii, również konsumował bizantyjskie posiadłości. Te nie w Italii, ale już na Półwyspie Bałkańskim. Lądował na terenie dzisiejszej Albanii i tam zdobywał posiadłości bizantyjskie, więc naprawdę zagrożenie było potężne z 2 stron. Ale Aleksy pokonał zarówno jednych, jak i drugich i zdołał przede wszystkim odbudować ekonomicznie i militarnie potęgę Imperium Bizantyjskiego. Zreformował armię, zreformował podatki. Te pieniądze, które zaczęły wreszcie spływać do skarbca, inwestował cały czas w obronność i w swoich dość długich rządach, które trwały do 1118 roku, rzeczywiście podniósł to imperium ponownie na nogi. Rozpoczął epokę, która nazywa się renesansem Komnenów i z imperium, które było już naprawdę bardzo blisko upadkowi, znowu odtworzył Bizancjum jako wspaniały, jeden z najważniejszych krajów Europy. Oczywiście ta epoka skończyła się pod koniec XII wieku, czyli nie trwała zbyt długo, a później już nastąpiło słynne zdobycie Konstantynopola i to był praktycznie już koniec, bo jak Krucjata V zdobyła Konstantynopol, to Imperium Bizantyjskie tak naprawdę istnieć jako potęga przestało. Dobrze, a teraz kto jest na miejscu 3?
Ależ pachnie ta karkówka wędzona, po prostu tak pachnie. Na miejscu trzecim widziałbym Macieja Korwina, pierwszego narodowego króla Węgier po wygaśnięciu dynastii Arpadów, która na początku XIV wieku zniknęła. Maciej Korwin został królem w 1458 roku po swoim ojcu, który nie dożył jego koronacji, ale był człowiekiem, który też utorował mu drogę do korony, ponieważ mowa tu o Janie Huniadim, jednym z najlepszych dowódców średniowiecza, który to bardzo dzielnie walczył z Turkami i który to obronił Belgrad w heroicznej walce przeciwko potężnej armii tureckiej. Było to jedynie 3 lata po zdobyciu Konstantynopola przez Mehmeda II zdobywcę. I ta rozpędzona machina wojenna Turcji uderzyła teraz na Belgrad. Dunajem dostarczono prawie 100 000 wojowników, potężne tureckie działa i to wszystko atakowało stosunkowo słaby Belgrad, broniony dzielnie przez Jana Huniadego wraz z jego 20 do 30 tysiącami w dużej mierze ochotników. Tam nie było wielu zawodowych żołnierzy ani wspaniałych rycerzy. Natarcie trwało przez wiele miesięcy. 22 lipca Turcy wdarli się już do miasta. Huniadi w tej sytuacji zarządził kontratak. I ten kontratak był tak udany, że węgierska strzała raniła sułtana Mehmeda II, po czym Turcy postanowili uciec spod Belgradu. Niedługo po tej obronie Belgradu zmarł, niestety na chorobę, którą tam się zaraził, ale legenda Huniadiego przetrwała i kiedy właśnie zwolnił się tron węgierski, to szlachta postanowiła postawić na syna Jana, czyli na Macieja, a Korwin dlatego, że jego herb to był kruk, a kruk to korwus, więc po prostu po polsku mówimy na niego Maciej Korwin. Maciej Korwin był wspaniałym królem. Zreformował armię przede wszystkim. Wprowadził świetne rozwiązanie, na które Rzeczpospolita praktycznie nie mogła liczyć nigdy. To znaczy wprowadził armię zawodową, ale liczną armię zawodową. Nie taką malutką, jak później w Rzeczpospolitej próbowali wprowadzać jakieś wojsko kwarciane i te sprawy. Maciej Korwin wprowadził 30-tysięczną prawie czarną armię. Świetnie wyszkolonych, zawodowych żołnierzy, którzy walczyli na wszystkich frontach, gdzie tylko byli potrzebni, a byli potrzebni prawie wszędzie, ponieważ Maciej Korwin był królem bardzo wojowniczym. Walczył na południu z Turkami, oczywiście. To był jego podstawowy wróg, z którym sobie radził, ale walczył też na północy i na zachodzie z Czechami i z Habsburgami. Najechał na naszego Władysława Jagiellończyka, który był królem Czech, zwyciężył z nim wojnę i w wyniku tej wojny zajął Morawy oraz cały Śląsk, więc naprawdę duże zdobycze terytorialne tutaj osiągnął. Pokonał też Habsburgów i to jest jego wielkie osiągnięcie. Pół roku oblegał Wiedeń i w 1485 roku wreszcie zdobył to bardzo ważne miasto. Uczynił nawet z Wiednia swoją stolicę. Zajął przy okazji część Austrii, Styrię, Karyntię, więc imperium jego rozrastało się niesamowicie. Ale było jedno miejsce, gdzie Maciej Korwin przegrał, a była to Mołdawia. Tak, w Mołdawii rządził najwspanialszy gospodar mołdawski w historii tego kraju i tenże gospodar nie tylko był w stanie odpierać tureckie ataki, nie tylko polskie, ale również pokonał Macieja Korwina. Tym człowiekiem był Stefan Kelmare, czyli Stefan Wielki, który naprawdę był w stanie odeprzeć wszystkie najazdy, jakie spadały na Mołdawię w tym czasie. A były to najazdy potężnych sąsiadów i to jest też ten człowiek, który spowodował, że za króla Olbrachta wyginęła szlachta, bo to właśnie on dał nam tą potworną klęskę w 1497 roku. Niestety Polska nie miała dobrych relacji, ponieważ tak silny i wojowniczy Węgier nie był dla nas korzystny, szczególnie, że walczył z naszym Władysławem Jagiellończykiem. No to Jagiellonowie tutaj trzymali sztamę przeciwko niemu. Tak samo zajął Śląsk, co
miało być dla nas, a nie, że Węgrzy bez problemu praktycznie zajmują Śląsk, więc no niestety wspaniały król, który nie działał na korzyść Polski, ale działał bardzo na korzyść Węgier. No i kiedy umarł, to możnowładcy węgierscy, którzy niestety byli już mocno nasyceni złotem i przez to też mocno zdegenerowani, postanowili, że takiego mocnego króla to oni już więcej nie chcą. No i później wybrali sobie słabego króla Dobrze. Wiecie, o kim mówię, jeżeli nie, to zapraszam do odcinka o Jagiellonach na południu. A synem króla Dobrze był Ludwik Węgierski, który, jak wiecie, przegrał najważniejszą bitwę dla Węgier w XVI wieku i doprowadził do upadku tego wspaniałego kraju. Ale tak naprawdę on był tylko efektem, a nie przyczyną, ponieważ możni węgierscy bardzo, bardzo szkodzili swojemu krajowi i tak naprawdę studium upadku Węgier, w sumie taki może film nakręcę, to jest ciekawy temat, studium upadku Węgier jako przykład tego, co stało się z Rzeczpospolitą, tylko że później, bo te same procesy, które wystąpiły na Węgrzech, też były dostępne, też wydarzyły się w Polsce, tylko z wieloletnim opóźnieniem. Tak samo właśnie szlachta, która ciągnęła pod siebie, a nie dla dobra państwa. I tak samo inwazje zewnętrzne, które w normalnych warunkach, kiedy państwo byłoby zunifikowane, byłyby do odparcia, a z tej sytuacji, kiedy partykularne interesy grały pierwsze skrzypce, no to kraj zapadł się. Stworzył niesamowite imperium. Niestety trwało ono tak długo, jak żył. Szybko później rozleciało się na składowe swoje, ale to, co osiągnął, jest niesamowite. Kanut w 1016 roku po Edwardzie Żelaznobokim objął Królestwo Anglii. 2 lata później Królestwo Duńskie. Później Olaf Święty zmarł i zajął Norwegię. I wreszcie Szwecja, która nie była formalnie przez niego rządzona, ale była pod jego bardzo dużym wpływem. I stworzył on potężne północnoeuropejskie imperium, które mogło mierzyć się z każdym innym krajem na naszym globie. A co bardzo istotne, Kanut miał pochodzenie po matce piastowskie, więc tutaj relacje z Chrobrym były dobre i to było dla nas bardzo korzystne, bo mieliśmy bardzo silne, przyjazne nam państwo na północy. I gdyby to się utrzymało, gdyby to wielkie północne imperium współpracowało z Polską, a Polska jeszcze z Węgrami, no to Rzesza Niemiecka w tamtym czasie nie mogłaby się w ogóle rozwijać. No ale niestety to trwało tylko chwilę. Natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę właśnie, że Kanut Wielki był moim zdaniem jednym z największych władców średniowiecznej Europy ze względu na to, że był w stanie zunifikować tak ogromny obszar i sprawnie nim zarządzać. No i teraz pytanie, kto w takim razie jest na miejscu pierwszym? Odpowiedź jest moim zdaniem dość oczywista. Człowiek, którego imię jest synonimem króla w wielu słowiańskich językach, tak jak w polskim, no bo król to jest od Karol. Człowiek, który był najbliżej rekonstrukcji Imperium Rzymskiego w całej średniowiecznej historii Europy. Karol Wielki, władca Francji, który zjednoczył tak wielkie ziemie podczas swojego panowania i stworzył tak silne państwo, że to był twór, który był w stanie rzeczywiście marzyć o tym, żeby w przyszłości zrekonstruować Imperium Rzymskie. Stworzył pod to wspaniałe podwaliny. Ponieważ Karol Wielki nie wsławił się tylko i wyłącznie dokonaniami militarnymi, choć te były również fenomenalne i warto je wymienić. Na południu rozszerzył panowanie na część Półwyspu Iberyjskiego, stworzył tam sobie marchię hiszpańską, która była jego buforem przed bardzo silnymi muzułmanami, którzy ze stolicą w Kordobie napierali na Europę z tamtej strony. Na wschodzie walczył bardzo skutecznie z Awarami i ostatecznie rozwiązał tą kwestię za swojego panowania. Potem Awarowie to już był tylko cień ich dawnej potęgi.
zdobył dla siebie żelazną koronę Lombardii i to otworzyło mu też drogę na Rzym, co spowodowało, że w 800 roku był koronowany na cesarza, co było rekonstrukcją symboliczną Imperium Rzymskiego. No i walczył przede wszystkim na Połabiu. Na Połabiu walczył przede wszystkim przeciwko Sasom, a nie Słowianom, bo akurat Słowianie w dużej mierze byli jego sojusznikami, natomiast z Sasami miał długoletnie konflikty zbrojne, które utopił w morzu krwi i w tym bardzo mu pomogli też Obodryci. Książę Drożko był sojusznikiem Karola Wielkiego. Ale właśnie te zdobycze militarne spowodowały, że stworzył potężny organizm państwowy, który rozwijał się też bardzo mocno kulturalnie. Doszło do czegoś, co nazywa się renesansem karolińskim. Nauka, sztuka, piśmiennictwo nagle odrodziły się w Europie, która była przez ostatnie setki lat zdominowana przez jednak barbarzyńskie germańskie ludy i kultura wysoka w ogóle nie rozwijała się praktycznie na terenie Europy Północnej. Za Karola Wielkiego to się zdecydowanie zmieniło. On rozkazał przepisywać dawne, starożytne dzieła i wiele rzymskich dzieł przetrwało właśnie dlatego, że mnisi za Karola Wielkiego i później w klasztorach przez niego tworzonych i wspieranych przepisywali te dawne, antyczne dzieła. Ponadto zreformował pismo. Za jego czasów powstała minuskuła karolińska, czyli bardziej czytelny krój pisma, co też ułatwiło przepisywanie tych ksiąg i tą wielką pracę bibliotekarską, można by tak powiedzieć. Ponadto Karol Wielki ujednolicił system miar i wag w całym swoim imperium i wprowadził denara jako srebrną walutę, która była jedną dla całego imperium i te denary Karola Wielkiego stały się takim srebrnym, chciałbym powiedzieć złotym standardem, ale srebrnym standardem dla przyszłych pokoleń, jak ma wyglądać moneta w średniowieczu i później kolejni władcy wzorowali się na tym denarze Karola Wielkiego. Ale tej karkówki to jednak nie odpuszczę, bo ona wygląda tak fenomenalnie i tak pachnie mi tutaj, że zobaczcie tylko to. Wspaniale wygląda. Bajka. A teraz ta polędwica wędzona. Po prostu ona wygląda tak fenomenalnie. Proszę spojrzeć. Ona jest delikatna. Mięciutka. Krucha. Bajka. Polędwica wędzona, Dolina Zielawy. Niesamowita sprawa.